Cześć! W momencie, w którym nagrywam ten film, jest jakieś minus 15 stopni. Na cały weekend zapowiadane były zamiecie, a nawet burze śnieżne w niektórych miejscach w kraju. W części Polski spadło aż do 40 cm śniegu, a nocami odnotowywane były 25-stopniowe mrozy. I teraz nasuwa się jedno pytanie. Czy skoro mamy tak ostrą zimę, to czy dalej możemy mówić o globalnym ociepleniu? Dziś wyjaśnimy sobie, czy klimat rzeczywiście się ociepla i jeżeli tak, to czy jest w tym coś złego. Zapraszam. Łatwo jest pomylić pogodę z klimatem i wziąć jednorazowe wydarzenie jako dowód, że przeciwstawne mu zjawisko nie istnieje. Innymi słowy, w tak ostrą i chłodną zimę poddajemy w wątpliwość, że klimat rzeczywiście się ociepla. Tutaj jednak ważne jest zrozumienie, że klimat i pogoda to dwa osobne pojęcia. A może nie tyle co dwa osobne, ale to właśnie zrozumienie różnicy między nimi pozwoli nam lepiej zrozumieć zachodzące wokół nas zmiany. Na pogodę składają się krótkoterminowe zmiany w atmosferze od kilku minut do kilku miesięcy. I chodzi o czynniki takie jak temperatura, opady, wilgotność, zachmurzenie, jasność, wiatr czy ciśnienie. Jeżeli chodzi o klimat, to są to wzorce czy też trendy w pogodzie. Tak więc na klimat składa się pogoda, a raczej trendy w niej, czyli trendy w temperaturze, opadach, wilgotności, zachmurzeniu, jasności, wietrze czy ciśnieniu. Przykład: naukowcy mierzą poziomy wód w rzekach i jeziorach, a także poziomy opadów każdego lata w danym miejscu. Jeżeli jednego lata zauważą, że to miejsce stało się bardziej suche, to wtedy mówimy tylko o pogodzie, ale jeżeli to zjawisko utrzyma się przez kilka lat i pozostanie trendem, to wtedy można wywnioskować, że klimat tego miejsca się zmienił. Znając już różnicę między pogodą a klimatem, przyjrzyjmy się trendom w temperaturze przez ostatnie lata. Na stronie NASA znajdziemy dane o odchyleniach od średniej temperatury Ziemi od końca XIX wieku. Jako punkt odwołania wzięto średnią temperaturę Ziemi z lat 1951-1980, czyli 14 stopni. Widać, że do lat 40. XX wieku temperatura była raczej poniżej tej średniej, jednak już od lat 80. oddalamy się od tej wartości. NASA pokazuje nam także krótką animację, na której widać odchylenia w poszczególnych regionach Ziemi. Niebieskie kolory oznaczają spadek poniżej średniej, a czerwone wzrost powyżej średniej temperatury Ziemi. Zwróćcie uwagę na to, jak dużo jest niebieskich plam na mapie na początku, a jak dużo czerwieni widać na koniec tej animacji. Te zmiany nie są przypadkowe, bo od początku pomiarów 19 na 20 najgorętszych lat przypada po roku 2001. Do niedawna na czołówce znajdował się rok 2016, ale teraz jest ex aequo z rokiem 2020. W zeszłym roku średnia temperatura Ziemi była o 1 stopień wyższa niż wspomniana wcześniej średnia 14 stopni. Jednak, tak jak powiedziałam wcześniej, sam rekord nie świadczy o podwyższeniu się średniej temperatury Ziemi. Tak samo jak to, że mamy teraz zimę, nie znaczy, że o globalnym ociepleniu nie możemy już mówić. Tutaj właśnie chodzi o ten trend i o to, że od lat 80. temperatura ciągle się podnosi. 1 stopień wcale nie wydaje się być taką dużą zmianą, tym bardziej, że do końca wieku przewiduje się, że temperatura może wzrosnąć łącznie o 4 stopnie. Teraz problemem jest to, jak nasze rozumy działają i jak myślimy o świecie. W naszym świecie rządzą funkcje liniowe, to znaczy, że jeżeli kupię sobie jeden chleb, zapłacę za niego 3 zł, a jeżeli kupię 2 chleby, zapłacę 6 zł. Tylko że natura rządzi się funkcjami wykładniczymi. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy temperatura ciała wynosi około 37 stopni Celsjusza, to czujemy się świetnie, a jeżeli wzrośnie tylko o 3 stopnie, to oznacza, że jesteśmy bardzo, bardzo chorzy. Podobnie będzie z ociepleniem klimatu. Czy wiedzieliście, że zaledwie 10 tysięcy lat temu wyszliśmy z ostatniej epoki lodowcowej? Jej maksimum przypada na 20 tysięcy lat wstecz. Poziomy mórz były wtedy o 120 metrów niższe, a dużą część Ameryki Północnej, Europy i Azji pokrywał wtedy lądolód. Znajdował się także na północnych terenach Polski i w niektórych miejscach sięgał aż do 1,5 kilometra wysokości. Teraz
Ważne jest zrozumienie, że różnica w średniej temperaturze Ziemi między obecnymi czasami, a właśnie tą epoką lodowcową wynosiła zaledwie 4 do 5 stopni Celsjusza. Pamiętajmy, że właśnie do końca wieku jest możliwe, że średnia temperatura Ziemi podniesie się o 4 stopnie w porównaniu do temperatury sprzed rewolucji przemysłowej. Tylko że po epoce lodowcowej temperatura podnosiła się powoli. Działo się to przez kilkanaście tysięcy lat, a teraz mówimy o podniesieniu się średniej temperatury Ziemi w ciągu zaledwie kilku dekad. Od 10 tysięcy lat żyjemy w Holocenie, czyli epoce, podczas której klimat stał się stabilny i pozwolił na rozkwit naszej cywilizacji. Teraz na naszych oczach ten klimat się destabilizuje. Jeżeli temperatura Ziemi rzeczywiście podniesie się o te 4 stopnie, to pamiętajcie o tym, że tam się nie zatrzyma. W pewnym momencie uruchomi się machina, która sprawi, że temperatura będzie się jeszcze bardziej podwyższała i tej machiny ludzie nie będą w stanie zatrzymać. Nie wiemy dokładnie, o ile temperatura się podniesie, bo to zależy od tego, jak szybko odejdziemy od paliw kopalnych, które są powodem naszych emisji gazów cieplarnianych. Jak zwykle wielkie dzięki, że jesteście i że wspieracie mnie w tym, co robię. Pamiętajcie, że w opisie filmu znajdziecie materiały, którymi posłużyłam się do przygotowania go. Komentarze, lajki i udostępnienia są bardzo mile widziane, ponieważ pomagają mi na rozwijanie kanału. Bardzo chciałabym jak największą ilość osób zafascynować tym jakże trudnym tematem i mam nadzieję, że z czasem będzie nas coraz więcej. Pamiętajcie, że nowy materiał pojawia się w każdą sobotę o godzinie 12. Jeżeli macie już subskrypcję w moim kanale, kliknijcie może na dzwoneczek, a w ten sposób dostaniecie powiadomienie za każdym razem, kiedy nowy materiał się pojawi i w ten sposób nie przegapicie go. Wielkie dzięki, do zobaczenia za tydzień. Cześć!